There are many deaf people around the world who use sign language daily. We believe that we are not disabled and that being deaf is not something to be upset or worried about. We believe that we are perfectly normal and have our own culture. To, co ja obserwuję, to zawsze jest taka sytuacja, że jeżeli jest rodzic słyszący i dziecko, które odbiega od normy słyszenia, ma ileś decybeli niedosłuchu, to może być od kilkudziesięciu do 100 do całkowitego niedosłuchu, to zawsze ta komunikacja jest utrudniona. Zawsze. Może być od tego, że zupełnie ta komunikacja jest na bardzo podstawowych, to jest bardzo mocne, co teraz powiem, ale jak naprawdę proste komunikaty, pokazanie na kubek, jedzenie i tak dalej, sprowadzające się do podstawowych czynności życiowych, no bo to dosyć łatwo skomunikować. No i czasem może być bardziej rozwinięta, tak, że rozmawiają ze sobą, ale nigdy to nie jest taka komunikacja, w której uda się powiedzieć absolutnie wszystko, wyrazić w pełni siebie, tak? Przy czym ta frustracja, wydaje mi się, że w większym stopniu dotyka dzieciaków. To znaczy one nie wiedzą, jak mogą się wyrazić, nie wiedzą, że mogą się wyrazić. Rodzina, rodzice, to pierwsze środowisko jest takim pierwszym miejscem, w którym dziecko zanurzone w tak zwanej kąpieli językowej uczy się języka. Mózgi mamy tak skonstruowane, że nikt nas nie uczy tego pierwszego naszego języka tak zwanego matczynego, tylko my po prostu wyłapujemy jak gąbki, nasiąkamy tym i nagle oto mamy 5 lat i czy tam ileś, iż potrafimy tym językiem się sprawnie posługiwać. Natomiast w przypadku właśnie takiej sytuacji, kiedy mamy rodzica słyszącego i dziecko głuche, ta komunikacja jest zaburzona. No to oczywiście niesie ze sobą wiele skutków, wiele konsekwencji. Spróbujmy sobie wyobrazić teraz taką sytuację, co się dzieje, kiedy to dziecko nie nasiąka językiem, tak? Że ono po prostu w naturalny sposób nie nauczy się tego języka. Czyli mamy dziecko słyszące i mamy dziecko głuche. Jak to jest? Na początku rodzic do dziecka słyszącego, no mówimy pewne tam komunikaty, niuniu, tralalala i tak dalej, potem mówimy usiądź na nocniczku, potem mówimy kochasz mamusię, kochasz tatusia, aż dziecko ucząc się tego języka zaczyna nas pytać. I każdy z rodziców zna ten moment w życiu, że dziecko stawia te miliony pytań, a dlaczego? A dlaczego niebo jest niebieskie? A dlaczego, nie wiem, kasza manna się nazywa kasza manna? A dlaczego trzeba iść do szkoły? A dlaczego tatuś ma brodę? A dlaczego pan X nie ma brody? I tak dalej. Te wszystkie pytania dlaczego. Ale ten moment w życiu każdego człowieka jest bardzo ważny, bo on sobie buduje, z jednej strony poznaje rzeczywistość, buduje siatkę pojęć, ale też coś więcej, buduje wartości, buduje pewną taką formę, ramy, w których potem przez całe życie będzie się poruszać. Więc dziecko się czegoś uczy się czego to jest dobre, a co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Tylko wszystkiego tego uczy się poprzez język. Natomiast dziecko głuche, ono odbiera pewne sygnały emocjonalnie, bo na poziomie emocjonalnym komunikujemy się już znacznie wcześniej. Ono może widzieć, że mama jest zła, albo tata jest zadowolony. Ono może widzieć, że pewne rzeczy są wykonywane, tylko ono nie wie dlaczego. I nie umie zapytać dlaczego, nie ma takiego sposobu, żeby zapytać dlaczego. Nawet od biedy może jeszcze się zapyta dlaczego, tak? Może jeszcze rodzic rozpozna, ale nie jest w stanie całkowicie zrozumieć odpowiedzi, nie jest w stanie sobie całkowicie tej odpowiedzi przyswoić. W efekcie głuche dziecko widzi, obserwuje pewne rzeczy, tylko kompletnie nie wie, dlaczego to się dzieje, co jest z tym związane, tak? I głuche dzieci są permanentnie bez kontekstu. Jeżeli ktoś im mówi, masz się uczyć, albo masz wyjechać do szkoły z internatem, na przykład, albo masz iść do innej szkoły, to ono nie wie, dlaczego ma to zrobić. Ono nie rozumie, ono nigdy wcześniej tego nie usłyszało, nie dowiedziało się. Po prostu to jest taka sytuacja permanentnego braku kontekstu. I dlatego potem im dalej w las, tak, te dzieci zachowują się tak bardzo inaczej. Zła wiadomość jest taka, że jeżeli do tego 7 roku życia nic kompletnie nie zrobimy, to znaczy
nie dołożymy wszelkich starań, żeby to dziecko miało kontekst, żeby się z nim komunikować pełniej niż tylko na zasadzie herbaty, kawy i tak dalej, to dziecko jak idzie do szkoły, to tak naprawdę ono nigdy już nie jest w stanie nadrobić straconego czasu. I to jest pierwsza taka konstatacja. Nigdy. Kiedy ja pracuję z dorosłymi osobami i one do mnie przychodzą, i to są różne osoby, niektóre nie skończyły jakąś tam szkołę średnią, znaczy zakończyły obowiązek swój edukacyjny na jakimś tam poziomie, inne skończyły studia i tak dalej, ale zawsze w przypadku głuchych osób pojawia się ta konieczność tłumaczenia kontekstu. Tak, ja to widzę. Od takiego przypadku, kiedy chłopak do mnie przychodzi i mówi, że chce pracować na budowie, ale chce, żeby to było blisko domu jego. No, wszyscy wiemy przecież, że na budowie to się jeździ, gdzie jest budowa. Każdy to wie, ale on tego nie wie, bo skąd ma niby to wiedzieć? Więc ja mu muszę wtedy pokazać, wpaść na to, że on nie wie i pokazać mu, mówię, słuchaj, ale zobacz, przecież każdy dom buduje w innym miejscu. To chciałbyś, żeby ta budowa była, przynoszony ten dom do ciebie, żebyś ty mógł mieć blisko siebie budowę i dopiero w takim momencie, jak się pokaże konsekwencje, pokaże się kontekst, to uruchamia się proces myślowy. Od razu to widać po oczach. Mówię, no to teraz muszę przemyśleć mój pomysł na życie, bo to faktycznie się nie da. Żeby każda osoba, w tym też głucha, mogła wyjść w dorosłe życie, to ona sobie najpierw musi odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Jakoś siebie zdefiniować, bo jak siebie zdefiniuję, no jestem tym, no to potem dzięki tej definicji wybieram jakieś ścieżki życia i w którą stronę wiem, w którą stronę iść. Osoba głucha może się zdefiniować, no i to jest takie najbardziej paradoksalne chyba, właściwie różnie. Może się definiować jako osoba słysząca. Jakie są wtedy konsekwencje dla niej psychologiczne? Po prostu zawsze do końca życia czuje się gorsza, bo nie ma tak dobrego słuchu jak inne osoby słyszące i przegrywa z osobami słyszącymi. Drugie, może się zdefiniować jako osoba głucha, tak? Jest to tylko wtedy możliwe, kiedy ona nauczy się języka migowego. I wtedy wchodzi w środowisko głuchych osób, tak? Język migowy jest czymś ważnym dla niej, chce utrzymywać kontakty z innymi głuchymi osobami i tak dalej, budujesz sobie to swoją tożsamość głuchą i wtedy dla niej przestrzenią porównania są inne osoby głuche, to co one robią, jak żyją i tak dalej, a nie osoby słyszące, a nie świat osób słyszących. Może być też taka osoba, która chciałaby i tu. Bo tak, jak jest z osobami głuchymi, a trochę zna polski, no to jest w lepszej sytuacji, bo może się dogadać ze słyszącymi. Więc nie jest do końca głucha, tak? Bo nie odcina się tak całkowicie. Jak jest ze słyszącymi, no to z kolei też jest trochę inna, bo nie jest do końca słysząca, tak? To ta osoba, ja bym powiedziała, że jest bardzo dużo takich, ja to tak odczytuję, jakichś takich zaburzeń czy trudności na poziomie emocjonalnym. Bo ta osoba nie może się do końca zdefiniować, bo jest nigdzie, ani w głuchych, ani wśród słyszących. Wszędzie zawsze jest albo gorsza, albo inna. To jest takie permanentne bycie poza grupą. To tak jakby takie osoby jak wchodzą w życie, to jakby były na grząskich piaskach. One próbują znaleźć jakiś minimalny punkt oparcia, no ale nie jest tak, że nigdy nie jest idealnie w życiu. Bo nawet z najlepszym kumplem mamy gorsze dni, tak? Nawet w najlepszej pracy czasem mamy dość, chcemy to rzucić. No i wtedy osoby tracą grunt pod nogami, zmieniają, porzucają, zostawiają, bo myślą, że gdzieś indziej będzie lepiej. A gdzieś indziej okazuje się, że jest to samo, tak? W efekcie trudno bardzo znaleźć życiorysy zawodowe, częste zmiany pracy, tak? Po roku. Przychodzi taki moment, komunikaty jakie są? Otoczenie było złe. Konflikty interpersonalne, zupełny brak umiejętności utrzymania, brak zgody na to, że czasem jest po prostu gorzej, tak, że czasem nie dogadujemy się i tak dalej. Zupełnie na tym poziomie osoby się gubią, nie funkcjonują, bardzo trudno funkcjonują. Nie są też w stanie wprost skomunikować swoich potrzeb, tak, no bo po pierwsze bo po prostu nie są tak biegłe w komunikacji interpersonalnej, tak? Bo komunikacja interpersonalna zakłada, że ja językowo rozpoznaję pewne poziomy, czyli to jest już wyższy stopień komunikacji językowej.
Jak na tym podstawowym poziomie gramatycznym osoba jeszcze się świetnie nie porusza, to co dopiero wyżej. Takie są konsekwencje. Nie doceniamy wagi języka, zdecydowanie za bardzo. Za bardzo chcemy uwierzyć w to, że się stanie cud, implant, doskonały nauczyciel, ktoś, kto rozwiąże nasz problem. To się nie wydarzy. Three or 4 years ago, the phone rang one day and I picked it up and it was the operator. And she said, "I have a person-to-person call from Mr. Leon Kraft." And I said, "Well, yes, that's my father. I'm very happy to relay a message." "Oh, no, this is a person-to-person call." So then I started my explanation that my father is deaf and he's my father and I'm very happy to relay the message. "Oh, no, person-to-person." Clearly she didn't understand what it meant to be deaf. So I tried again. Said, "You know, my dad's deaf. I'm his daughter. I'm hearing. We live together. It's really okay. I can relay the message for you." "Oh, no, it's a person-to-person call. We must have Mr. Leon Kraft." "You don't understand. My father is deaf. Deaf like a log. Deaf like a doorknob deaf." "He's not home?" "He's right here. He's right here, lady. He's here. I'm ready to relay the message. He's deaf. Deaf. Do you understand deaf?" "We'll call again tomorrow." "He'll still be deaf tomorrow." Zastanówmy się, co się dzieje, jak się rodzi głuche dziecko w słyszącej rodzinie. Teraz może już wcześniej się rodzice orientują, że coś jest nie tak, tak? Ale już powiedzmy, że się zorientowali. No to co się zaczyna? Coś jest nie tak. Odbiega od normy, więc idę do specjalisty. Jak idę do lekarza, a kim jest lekarz? Specjalistą od choroby. To on mi powie o chorobie, powie mi o problemie, nazwie problem, zdefiniuje i powie, jak go leczyć. Reakcja emocjonalna rodziców taka, mniej więcej, jakby powiedzieć im, że ich dziecko jest nieuleczalnie chore. Są załamani. Oczywiście w naszych warunkach polskich taki załamany rodzic nie trafia pod opiekę psychologa, który mu pozwala z tą traumą, bo tak to trzeba nazwać, przepracować ją sobie. Najpierw samemu siebie ogarnąć, a dopiero potem zająć się tym dzieckiem. Dziecko się rozwija i dobrze sobie radzi, oddycha i w ogóle jest wszystko fajnie. Tylko rodzic na początku jest w największym szoku. Oczywiście nikt się rodzicem nie zajmuje i rodzice żyją w tej traumie do końca życia swojego i życia tego dziecka. Czego najlepszym dowodem jest na przykład moja rozmowa z jedną z mam, która ma 32-letnią córkę. I opowiadając o wszystkim, co przechodziła, jak dziecko się urodziło, ta kobieta zaczęła płakać. Po 30 latach. No, dla mnie to jest ewidentny dowód tego, że to są żywe że to jest trauma nieprzepracowana, że są tak żywe na wierzchu emocje. Więc na początku mamy szok. Rodzica w silnych emocjach i w traumie. No i teraz ten rodzic w szoku emocjonalnym po prostu jak przysłowiowy tonący uchwyciłby się wszystkiego i chwyta się wszystkiego, każdej nadziei, każdego słowa, które mówi mu, jest szansa, że twoje dziecko będzie chociaż trochę zdrowsze. Bo się do tego tak medycznie podchodzi. No i drogę już potem znamy. Implanty albo nie implanty, logopedia i tak dalej, żeby do szkoły normalnej, masowej, żeby było jak najbardziej zdrowe. Tylko że znowu wracamy, w tym szoku emocjonalnym nie myślimy racjonalnie. Bo smutna albo niesmutna prawda, fakty są takie, że to dziecko jest głuche. Ze wszystkimi tego konsekwencjami i nie ma póki co leku, metody, która by sprawiała, że głuche dziecko staje się słyszące, tak samo całkowicie uleczone, jeżeli mamy już kontynuować tą metaforę medyczną. Nie ma takiej sytuacji, ale są metody, żeby je uczynić dwujęzyczne, żeby dać mu język, żeby spróbować inaczej je wychowywać, inaczej się starać z nim być i komunikować, żeby ono sobie mogło potem lepiej radzić.
najgorszą rzeczą, jaka się dzieje dla mnie, z mojej perspektywy doradcy zawodowego, czy osoby, która potem szukam tak, tym osobom pracy, czy pomagam im znaleźć pracę, jest to, że te dzieci były przez całe swoje życie traktowane jako dzieci chore, czyli nadopiekuńczo. Najlepszym chyba, co może zrobić rodzic od małego dziecka, traktować je mega samodzielnie, bo ono się dużo więcej na własnych błędach nauczy, nawet bez tego już języka, niż jeżeli będzie się je we wszystkim wyręczać, bo tak to ono się w ogóle niczego nie uczy. Ono się nie uczy nawet prostych czynności domowych. Przychodzi mama z 40-letnim synem i mówi, że on szuka pracy, a syn nie ma żadnej motywacji do szukania pracy, ponieważ ma uprane, ugotowane i dostaje jedzenie. Absolutnie żadnej motywacji do szukania pracy. Domagajcie się swoich praw, ale nie aparatów słuchowych darmowych, nie logopedii, tylko tego, żeby was rząd przygotował do tego, żebyście mogli pracować ze swoimi dziećmi. Bo nie oszukujmy się, jak się rodzi głuche dziecko, to będzie ono wymagało więcej pracy z waszej strony niż dziecko słyszące, bo musicie takie stworzyć warunki, żeby ono dostało język i wtedy jest w stanie samodzielnie się ruszać. Alexander Graham Bell is a very important figure in deaf folklore. Bell thought over 100 years ago that if every deaf child received the right type of education and the use of the right technology, that those children could learn to use spoken language. Oral schools for deaf children opened in the late 1860s. They did not teach sign and, in fact, outlawed its use. Instead, they began speech training, teaching deaf children to generate sounds, to mimic the mouth shapes and breathing patterns of speech. And if children knew what speech looked like, the oralists thought, they could learn to read lips. Badacze amerykańscy czy anglosascy mówią o tym, że szkoły dla głuchych to było zawsze takie ośrodki kształtowania się kultury głuchych. To znaczy tam dzieciaki rozwijają język, tam budują swój świat. I nauczyciele, będąc w jednym budynku, ucząc ich, jednocześnie są zupełnie, totalnie obok. Do tego stopnia, że głuche dzieciaki mi opowiadają, że sobie pod ławką migają różne, ja tutaj migam, bardzo niecenzuralne słowo teraz, migają sobie do siebie. Jedna z pań mówiła, że koleżanka do niej przychodzi i mówi, słuchaj, co oni tak migają, o co to chodzi? Ja im coś mówię, a on mi tak miga. No, on miga, że olewam cię, po prostu leję na ciebie. Mogę ci tak migać, bo ty nie rozumiesz. Mogę wykorzystywać moją przewagę w znajomości języka migowego, w komunikacji w innym języku, żeby ci robić na złość. Wydaje mi się, że to jest chyba największy problem nauczycieli, że oni mówią trochę do ściany, bo mają za małe kompetencje językowe, bo nie mają się gdzie ich nauczyć. I to jest taka komunikacja trochę jednostronna, więc nie są w stanie zupełnie ewoluować swojej pracy i nawet zobaczyć, co te dzieci wiedzą albo nie. Od jakiegoś czasu jest w Polsce taki pomysł na edukację włączającą. Tylko mi się wydaje, że to jest taki pomysł, on jest dobry, bardzo dobry w przypadku osób, w przypadku takiego problemu, że są osoby inne od nas fizycznie i trzeba się nauczyć z nimi funkcjonować, dostrzegać ich potrzeby. Ale problem głuchych to nie jest problem inności fizycznej, tylko to jest problem językowy. Językowy. I edukacja włączająca nie jest rozwiązaniem w przypadku problemu językowego. Tam, gdzie innym osobom z niepełnosprawnością to się może przysłużyć, bo osoby się uwrażliwią, dzieciaki, i to będzie fajniej pracowało, tak w przypadku osób głuchych to się nie wydarzy po prostu. W przypadku głuchych zdecydowanie lepsze jest, kiedy oni mogą się rozwijać językowo, przynajmniej w jednym języku perfekcyjnie, a potem mają szansę zdobyć drugi język, bo jak są przynajmniej w migowym świetni, to już nie jest potem problem tłumaczenia, materiału i tak dalej. Bo są w stanie w swoim języku zrozumieć, tak? Jak oni w swoim języku kiepsko,
no to tłumaczenie też cudów nie zrobi. Ale co więcej, powinno być więcej głuchych nauczycieli w szkołach dla głuchych, bo to są role modelowe dla innych głuchych. Bo to dziecko, jak widzi głuchego, który jest nauczycielem, który świetnie zna, jemu jest bliżej do takiego wzorca. W ogóle wprowadzenie do edukacji historii głuchych, pokazanie, co głusi osiągnęli, rozbudzenie potrzeb, marzeń i tak dalej w tych dzieciakach. Przykład chłopaka, który był w szkole jednej łódzkiej, świetnie tańczył. On był chyba z głuchej rodziny, był bardzo, naprawdę bystry. Oczywiście tutaj był nieposłuszny i okropny, gwiazda, tak na niego mówiono. Ale co on zrobił? Wyjechał do Ameryki uczyć się tam tańca, bo tam miał takie możliwości. Pokumał się z jakimiś innymi głuchymi, było mu bliżej tam, do innych głuchych, gdzie może się realizować. Zrobił sobie to, dał sobie radę po prostu sam, niż zostanie tu w środowisku całkowicie dla niego wrogim. Niechże te dzieciaki głuche mają głuche wzorce i sobie i wybierają swoją drogę i realizują. Nie ma żadnych przeszkód, żeby zostawali prawnikami i tak dalej, i sami siebie tak zdobywali kompetencje w różnych dziedzinach i wykonywali różne zawody. Znaczy, mówi się teraz o potrzebie kształcenia zawodowego, a w przypadku głuchych to w tym momencie jest jedyna szansa, żeby mogli w miarę fajnie wchodzić na rynek pracy, bo jeżeli będą mieli konkretne umiejętności, jako stolarz, jako grafik i tak dalej, to jakoś tam sobie poradzą. Jeżeli miałabym powiedzieć rodzicom coś, jakieś, nie wiem, jedno zdanie, to powiedziałabym coś takiego: jak ci się rodzi głuche dziecko, to uwierz mi, to nie jest tragedia. To jest w ogóle fantastyczna szansa na to, żebyś w swoim życiu doświadczył tego, czym jest, nie wiem, dwujęzyczność, wielokulturowość, zupełnie inny świat. Że się można mega dużo z tej sytuacji dowiedzieć, nauczyć, zobaczyć. Oczywiście to wymaga dużego wysiłku, przemodelowania życia i tak dalej, racja, ale marzy mi się, żeby ludzie w ogóle generalnie i rodzice też przestali wierzyć w cuda. Znaczy cuda się nie zdarzają, jak dziecko jest głuche, to będzie to dziecko głuche, ale już wiedza nasza jest na tyle duża i językoznawcza i w ogóle pedagogiczna i tak dalej, że można naprawdę już teraz coś z tym zrobić, tak? Że można szukać tych informacji i gdzieś początek jest w zmianie patrzenia na sytuację. A wydaje mi się, że pod pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, czy ktoś powinien zrobić, jak mu się rodzi głuche dziecko, to jest po prostu zadbać o swoje własne emocje. Żeby matce, ojcu nie było tak ciężko. Trzeba się odgadać, trzeba siebie najpierw wysłać do psychologa, trzeba porozmawiać o tej sytuacji, a dopiero potem zacząć racjonalnie myśleć, co będzie najlepsze dla tego dziecka. I dopiero potem podejmować decyzje. Najpierw siebie samego ogarnąć, zadbać o siebie. Więc mi się wydaje, że to jest ważne i to może każdy rodzic zrobić. Zadbać o swoje emocje na początek, a potem po prostu szukać informacji, co jest bardzo trudne, bardzo ciężkie i wielokrotnie drzwi będą zamknięte przed nosem. Ale tak jest. Im prędzej się z tym przyjdzie pogodzić i to zaakceptować i przyjąć, że tak jest, tym szybciej siłę znajdziemy, żeby to pokonać. Bo cuda się niestety nie zdarzają.